Te nagrody tak naprawdę, można powiedzieć, w branży startupowej bardzo nas wyeksponowały i wtedy wiedzieliśmy, że skoro mamy pierwsze referencje, skoro mamy klientów, widzimy, że to działa, to rzeczywiście wtedy się rozwiązał ten worek i posypały się zamówienia. Witam w studio Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a to jest kolejny odcinek programu Dobre Pytanie. Dobre pytanie na początku jest zawsze jedno, ale później rozwiązuje się worek i wysypują się kolejne pytania. Dzisiaj tym podstawowym, tym dobrym pytaniem będzie, jak założyć startup, ale oczywiście kolejne to będzie, jak przetrwać na rynku startupów. Moim gościem jest Artyom Komardin. Witam Cię. Inżynier budownictwa i człowiek, który wie, jak skonstruować inteligentny dach. Cześć Tomku. Czy Ty się obrażasz, jak ktoś o Tobie mówi startupowiec? Nie. Nie. Pytam dlatego, że w pewnych kręgach to nie jest powód do dumy, bo startupy bardzo często kojarzą się raczej z takimi inicjatywami niespecjalnie poważnymi, tworzonymi może rzeczywiście przez ludzi o bardzo takich szerokich horyzontach, ale jednak ludzi po pierwsze bardzo młodych, a po drugie ludzi, którzy bardzo często bazują na nie swoich pieniądzach. A tymczasem funkcjonuje gdzieś tam takie przekonanie, że dopiero jak swoje pieniądze położysz na stół, to dopiero wtedy poważnie podchodzisz do biznesu. Dużo jest racji w tym, co powiedziałeś, natomiast wiele startupów i osób, które ja znam, które rozwijają swoje biznesy, właśnie zainwestowali swój czas i pieniądze najpierw, żeby udowodnić, że ten pomysł ma szansę jakby powodzenia, zanim poszli po jakiekolwiek pieniądze, czy do inwestorów, czy po pieniądze publiczne. W Polsce może się kojarzyć jako takie przedsięwzięcia wciąż młode, niepoważne, natomiast na Zachodzie za takie startupy wciąż uważa firmy, które przeszły tą drogę startupową, mają już potwierdzony produkt, zespół nawet czasami po kilkaset osób, kilkunastoletni staż jakby pracy nad produktem, nadal się nazywają startupami. W Polsce startup kojarzy się właśnie z początkową fazą rozwoju biznesu. Jak już jest potwierdzona ta hipoteza, już staje się tym przedsiębiorstwem. Więc czy jestem startupowcem, czy byłem? Tak, przeszliśmy tą drogę w swoim czasie. Co było ciekawym tak naprawdę doświadczeniem. Musieliśmy poznać te techniki, dlatego że kiedy zaczynaliśmy pracę nad inteligentnymi dachami, to nie myśleliśmy, że rozwijamy startup. Chcieliśmy po prostu stworzyć produkt, usługę rozwiązującą konkretny problem. Okazało się to na tyle jakby zaawansowanym przedsięwzięciem, że musieliśmy przejść tą drogę właśnie bardziej dopasowaną do startupu, czyli tworząc nową technologię, obarczoną pewnym ryzykiem rynkowym, żeby udowodnić, że to ma sens. Nie wiem, czy Cię do tego namówię, ale może mi się uda. Gdybyś miał stworzyć taką listę, powiedzmy 5 punktów, takich must have, dla młodego człowieka albo nieco starszego, który chce założyć startup, ale nie chce skończyć z takim poczuciem, może nie tyle nie wyszło, ale takim poczuciem to nie był jednak ten kierunek, ten mój kierunek, tylko chce skończyć z takim poczuciem, warto było ten czas poświęcić, warto było ten czas zainwestować. Co Twoim zdaniem w tych 5 właśnie punktach powinno się znaleźć? Zacząłbym od budowania zespołu. Czyli w pojedynkę nie zrobisz startupu. W pojedynkę możesz być jakimś freelancerem, realizować prostą usługę tradycyjną, natomiast jeżeli myślisz o startupie, to jednak ma być zespół. Czy to będzie 2, 3, 4 czy więcej osób, zawsze to ma być zespół. Przykładem na przykład jest Facebook. Wszyscy znają Marka Zuckerberga, natomiast on jest liderem. On w pojedynkę tego nie stworzył, założycielami było więcej osób tak naprawdę, więc tutaj jest podobnie. Trzeba wiedzieć, że za nim stoi tak naprawdę grupa osób, która nad tym rozwiązaniem pracowała. Kolejną rzeczą skupiłbym się na tym, żeby jednak nie tworzyć takich innowacji, że tak powiem, z kosmosu, dlatego że od tego są naprawdę jednostki badawcze, które nad tym rozwijają się bardziej naukowo, tylko coś udoskonalić. Stwierdzić, że jest coś, co obecnie się wykonuje w taki lub inny sposób, można zrobić to inaczej, jest na to popyt, jest konkretny problem do rozwiązania i pracować nad rozwiązaniem, dlatego że budowanie rynku
jest dużo trudniejsze niż budowanie produktu udoskonalonego. Więc nie iść w totalną innowację, której nie zrozumie tak naprawdę nikt oprócz jakiejś małej garstki, więc popatrzeć na problem też globalnie. Myślę, że bardzo dużo startupowców długo tak naprawdę trzyma ten pomysł w sobie. Myślę, że on jest tak genialny i tak interesujący, że to jest know-how, którego nie może zdradzić. Tak szczerze mówiąc, im wcześniej zaczniemy o tym mówić, weryfikować to w różnych grupach, najlepiej oczywiście u odbiorcy docelowych, unikniemy wtedy ślepej ścieżki, że przygotowywaliśmy się na start produktu przez 2 lata, a w ogóle nie zweryfikowaliśmy, czy ktoś go chce. Czy ktoś go chce zwyczajnie, więc to o tym trzeba mówić po prostu wcześniej, bo oprócz samej technologii jest też ważne jak odbiera ten użytkownik ten produkt. Dość dobra rada to jest właśnie bardziej przemyślenie strategii, jeśli chodzi o inwestycje i poszukiwanie raczej programów publicznych, jeżeli są dostępne na tym wstępnym etapie, zanim poszukiwanie inwestorów. Na to można stracić bardzo dużo czasu, które można było przeznaczyć na przykład na dopracowywanie produktu, na sprawdzenie tego produktu z klientem, właśnie skorzystać z programów na przykład akceleracyjnych czy inkubacyjnych, które są dostępne w Polsce, dlatego że one tak naprawdę oprócz dużej wiedzy przekazywanej w trakcie tego programu, know-how, mentoringu, też dają pewne środki, z których można zrealizować na przykład pierwszą kampanię marketingową albo kupić niezbędny sprzęt, wyprodukować partię pierwszą, prototypową, żeby pokazać tak naprawdę, że to działa. Więc takich programów jest sporo. To nie jest pierwsza rzecz, na której trzeba się skupiać tak naprawdę, tylko kolejna, ale można z tych środków skorzystać. One są dość łatwo dostępne. Oczywiście chętnych jest sporo, więc trzeba się tą innowacyjnością jednak wykazać. Taka rada jest też, że wiele osób tak naprawdę można spotkać motywujących, można spotkać wiele osób demotywujących, którzy mówią, to się nie uda, pomysł jest fatalny, nie macie doświadczenia, nie macie kompetencji, więc trzeba przez to wszystko przejść. Tak naprawdę skupienie na celu, determinacja jest dość ważna. Myślę, że nie tylko w startupowych tak naprawdę przedsięwzięciach, tylko w każdym. Trzeba być odpornym na te porażki, na ten hejt czasami. Co to znaczy droga startupu? Czy to jest jakaś inna droga od drogi zwykłej firmy, zwykłego przedsiębiorca? Można to jakby tak porównać do tego, że startup działa w pewnym jakby modelu niepewności i ryzyka. Więc o ile tradycyjny biznes raczej ma przynosić przychód i zysk dość szybko, to tutaj jeśli chodzi o startupy takie typowe, to przede wszystkim zbudowanie tej nowej usługi wiąże się z ryzykami technicznymi, technologicznymi, natomiast również są ryzyka otoczenia biznesowego, gotowości rynku na tego typu usługę, produkt, którą tworzysz. Stąd jest duża doza niepewności, więc to jest taka podstawowa różnica, że trzeba zainwestować. Nie zawsze to są pieniądze. Czas, know-how? Czas, know-how, zaangażowanie, poświęcenie własnego czasu wolnego na to, żeby coś rozwijać, nie wiedząc, czy tak naprawdę to odniesie jakikolwiek sukces, czy komercyjny, czy jakiś inny, ale chodzi o ten proces myślowy, że trzeba do czegoś po prostu systematycznie dążyć. Nie wiem, czy człowiek rodzi się startupowcem, bo może kiedyś będą jakieś badania, które pokażą, że trzeba mieć odpowiednie cechy, takie czysto psychologiczne, a może społeczne, jakiś rodzaj kompetencji, żeby rzeczywiście w tą ryzykowną drogę pójść, ale zakładając, że człowiek nie rodzi się startupowcem, w którym momencie ty wpadłeś na pomysł, żeby zrobić coś, czego chyba na rynku nie było, a jak było, to było stworzone w sposób bardzo skomplikowany, bardzo złożony?
Przede wszystkim nie uważam się za typ przedsiębiorcy. Nigdy nie myślałem, że Wynalazcy? Wynalazcy być może też nie. Raczej postrzegam siebie jako inżyniera, który jest ciekawy różnych rozwiązań, który się zastanawia, dlaczego jest tak, a czy nie można było tego zrobić na przykład inaczej. Jeżeli jest problem nierozwiązany, a wciąż się powtarza i jest pomysł na jego rozwiązanie, to warto spróbować, żeby po prostu to zmienić. Gdyby nie technika, nie inżynieria, nie nauka, świat by się nie zmieniał. Ale wracając do Twojego pytania, jeśli chodzi o tą przedsiębiorczość, czy ktoś się rodzi startupowcem, czy też nie. Absolutnie, można się stać nim są pewnie cechy osobowościowe, które pomagają. W różnych dziedzinach życia naukowcy są bardziej skrupulatni, dokładni, analityczni. Przedsiębiorcy muszą być organizatorami, tak? Organizatorami właśnie czasami tych prac naukowych, czasami tego przedsięwzięcia, czasami myślenia o produkcie zupełnie szeroko pod różnymi aspektami, tak? Bardziej problemowo. Stąd czy są startupowcy? Słyszałem takie pojęcie, że są seryjni przedsiębiorcy. To nie brzmi dobrze. To nie brzmi dobrze, ale co ciekawe, po kilku porażkach po prostu mają na tyle bogate doświadczenie, że mogą przekształcić te porażki tak naprawdę w przedsięwzięcie zupełnie inne czasami niż dotychczasowe doświadczenie w firmę, która jest już firmą tak naprawdę pozbawioną tych cech, powiedzmy, wieku dziecięcego, tylko już wchodzą osoby doświadczone. Ja znam osoby, które, sam się do takiej osób zaliczam, że zaczynaliśmy pracę nad inteligentnymi dachami, można powiedzieć, kilka lat po studiach. W 2016 pod koniec tak naprawdę zaczęliśmy ten produkt pokazywać. On już miał fazę prototypową tak naprawdę skończoną, więc mogliśmy go pokazać światu i wtedy... No to właśnie, warto... I co wtedy? Czy tak się rozwiązał worek i nagle się okazało, że to był genialny pomysł, zlecenia się posypały, czy... Nie. Najpierw pokazywaliśmy go tak naprawdę w tym świadku startupowym. Tutaj trzeba oddać dłużne i podziękować Fundacji Startup Poland, która tak naprawdę bardzo szybko zauważyła w nas ten potencjał, że rozwiązujemy bardzo konkretny pomysł, nie robimy typowych rzeczy dla startupów, aplikacji, chatbotów, innych takich miękkich rzeczy, tylko mamy konkretny techniczny problem do rozwiązania. Chcemy chronić ludzi, mienie, tak naprawdę budynki wielkopowierzchniowe, więc dzięki nim mogliśmy pokazać nasz pomysł i wygraliśmy polską edycję European Startup Awards, gdzie zdobyliśmy nagrodę w naszej kategorii. Następnie byliśmy finalistą konkursu Startupy w Pałacu. W 2018 roku byliśmy jednym z 6 finalistów na European Startup Days, organizowanym przy okazji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, więc te nagrody tak naprawdę, można powiedzieć, w branży startupowej bardzo nas wyeksponowały, więc zaczyna o nas mówić. One nam pomogły uwierzyć w to, że jednak to jest na tyle ciekawe, na tyle fajne, rozwiązujące, że ludzie zaczynają to rozumieć, co my tak naprawdę robiliśmy przez te wszystkie lata, kiedy nie informowaliśmy o tym, co robimy, więc mogliśmy to zweryfikować. Wtedy też pojawiła się możliwość i wystartowała pierwsza edycja akceleratora KPT Scale Up, organizowanym przez Krakowski Park Technologiczny. I tutaj też wielkie podziękowania dla organizatorów, dlatego że mogliśmy wziąć udział, mogliśmy rzeczywiście wdrożyć nasze rozwiązanie u konkretnych partnerów przemysłowych, w firmach posiadających duże budynki przemysłowe. Więc mogliśmy pokazać, jak ten system działa, jakie są konkretne korzyści. Tych klientów tak naprawdę po testowych realizacjach przełożyliśmy skonwertowaliśmy, brzydkie słowo, ale tak naprawdę oni zaczęli płacić za ten produkt, dlatego że widzieli, że to jest korzyść. I wtedy wiedzieliśmy, że skoro mamy pierwsze referencje, skoro mamy klientów, widzimy, że to działa, to rzeczywiście wtedy się rozwiązał ten worek i posypały się zamówienia. Co takiego robicie, że dach ze zwykłego zamienia się w inteligentny? W ogóle hasło inteligentne dachy ma tak naprawdę zachęcać do rozmowy dalej. Tego się nauczyliśmy chociażby właśnie w tej metodologii startupowej, że trzeba bardzo krótko i zwięźle opowiadać o swoim pomyśle. Stąd jak ktoś się mnie pyta, czym się zajmujecie, mówimy, robimy inteligentny dach. No tak.
Mierzymy słup wody, tak naprawdę wysokość ponad powierzchnią dachu. Mierzymy ten słup wody, to są detektory spiętrzenia wody na dachu Sense DSW. Rozkładane są na dachu mamy dużo słońca, ładują się tak naprawdę od słońca, są panele solarne, komunikują się bezprzewodowo, więc montaż jest naprawdę bardzo, bardzo szybki. Następnie przekazują tę informację do użytkownika w postaci, który ma już aplikację, dzięki której może sobie przeglądać wyniki, dostaje powiadomienia, więc ma tak naprawdę ten dach, ma dach w telefonie. Czy to jest tak, że wasz produkt jest trochę odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, tą klimatyczną? My tak naprawdę dzięki naszym rozwiązaniom możemy to w końcu pokazać i zarejestrować, dlatego że mierzymy takie zjawiska, które do tej pory były niemierzalne, były hipotetyczne, powodowały wielkie zniszczenia, bo jest szereg zniszczeń z tytułu na przykład wody na dachach. W tej chwili możemy pokazać to na konkretnych liczbach, na naszych pomiarach, że to się dzieje, że tego jest coraz więcej. Problem jest tak naprawdę duży. I będzie coraz większy chyba. Niepopularny, ale jest mało znany po prostu w branży, stąd jakby potrzeba pokazywania tego i uświadamiania edukacji, dzięki temu, że są takie rozwiązania, to jest nasza taka misja bezpieczeństwa budynków. Nawiązując do tego, że startupowcem być może się nie rodzimy, w którymś momencie musiałeś uznać, który to był moment, że rzeczywiście chcesz ten problem rozwiązać. Problem w gruncie rzeczy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu pod dachami dużej powierzchni. Czy to był moment Erasmusa, twojego wyjazdu za granicę i stypendium zagranicznego? To myślę, że to nie był moment. To był proces, szereg zdarzeń jakby w moim życiu, które zaskutkowały tym, że można było wpaść na ten pomysł zapewnienia bezpieczeństwa. Czy do tego się przyczynił Erasmus? Również, dlatego że podczas mojego wyjazdu na Erasmusie odbywałem staż naukowy, gdzie tak naprawdę pracowałem nad modelem trwałości płaszczy reaktorów jądrowych. Budowla ma jakiś swój określony jakby wiek użytkowania, tak? Natomiast można popełnić wiele błędów eksploatacyjnych. Powodując, że ten wiek się skróci. Na przykład, a czy są jakieś narzędzia, które by wspomagały takiego użytkownika? Tak? I właśnie poszukując takich rozwiązań okazało się, że rzeczywiście są przeróżne jakby metodologie znane do różnych typów konstrukcji, natomiast skupiliśmy się na dachach płaskich, dlatego że jest dość duża skala, buduje się tych budynków naprawdę wiele i wtedy pomyśleliśmy, że jednak możemy to zrobić lepiej niż robiono to dotychczas. Co ci w takim razie dał ten wyjazd? Pomijając kwestie czysto merytoryczne, no bo tam się uczyłeś. Pojechałeś na 5. roku? Tak, to był ostatni rok studiów tak naprawdę magisterskich. Spędziłem cały rok we Francji, 8 miesięcy w Grenoble, 4 miesiące w Paryżu, gdzie robiłem staż naukowy. Co to mi dało? Spojrzenie zupełnie z innej strony tak naprawdę na kwestie nauki. Dlatego, że zobaczyłem taki zorganizowany proces, którego doświadczyłem, gdzie badania naukowe są pod konkretny cel, są prowadzone, finansowane często z grantów finansowanych przez duże przedsiębiorstwa przemysłowe, którzy mają do zrealizowania swój konkretny cel. I tak naprawdę ten projekt prowadzi profesor, który jest menadżerem tego procesu, ma przyznany grant, wieloletnie badania, on sobie dobiera zespół z postdoków, doktorantów, dyplomantów, rozdziela te zadania, jak w przedsiębiorstwie tak naprawdę, więc każdy jest zaangażowany. Natomiast bardzo fajnie, że ta praca, którą wykonuje dyplomant, praca magisterska, raport, ona tak naprawdę nie idzie na marne, tylko przyczynia się do tego, że jesteś członkiem większego projektu, który ma naprawdę jakiś szczytny cel. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od ponad 25 lat zmienia oblicze polskiej edukacji. Jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi programami edukacyjnymi. Fundacja pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Ty byś zachęcał młodych ludzi do wzięcia udziału w takim programie, w takim stypendium jak Erasmus, który teraz się zresztą nazywa Erasmus+? Zdecydowanie. Warto przejrzeć inne możliwości wymiany, warto
według mnie nawet nie związane jest z żadnym poświęceniem, dlatego że to jest tylko i wyłącznie decyzja, dlatego że wszystkie jakby, to jest kontynuacja nauki. To jest ciekawa przygoda, dlatego że można poznać inny kraj, inną kulturę, inną organizację pracy naukowej czy pracy dydaktycznej tak naprawdę w innych ciekawych ośrodkach w Europie. Dlatego i porównać to z tym, co mamy w Polsce. Ciekawe wnioski mogą stąd płynąć, które oczywiście niektórych naprowadzą na własny biznes, niektórych zmotywują do tego, żeby pozostać w nauce lub pozostać w tym kraju. Każdy wybierze swoją drogę, ale to otwiera tak naprawdę umysł na zupełnie inne ścieżki, że można inaczej, warto z tego skorzystać, tym bardziej, że to jest dostępne. Tak naprawdę to ograniczenia są minimalne i ograniczenia są zawsze w naszej głowie, tylko i wyłącznie, więc warto się zastanowić, zdecydować się i tak nie tracąc niczego mieć taką pewno coś zyskać. A zyskać można wiele. Wam też bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli macie dobre pytania, zachęcam do napisania ich w komentarzu. Proszę też o subskrypcję i o udostępnienie tego materiału.